Dzień dobry, nazywam się Kamil Dębski i chciałbym zaprosić Was na kolejny odcinek Loando Podcast. W naszych audycjach przedstawiamy sylwetki pracowników największej fintechowej grupy w Polsce. Z gośćmi podcastu w głównej mierze poruszamy kwestie ich obowiązków, zrealizowanych celów oraz wyzwań, jakie stawia przed nimi rynek. Moim dzisiejszym rozmówcą jest Marcin Sikora, Chief Sales Officer w grupie Loando. Cześć Marcin. Cześć, witam Was wszystkich. Pracujesz w Loando Group już kilka lat. Czy mógłbyś pokrótce opowiedzieć, czym zajmowałeś się do momentu objęcia stanowiska Chief Sales Officer? Jak na przestrzeni tego czasu wyglądał Twój rozwój? Czego się nauczyłeś? Jasne. W momencie, w którym dołączałem do Loando Group, a tak naprawdę wtedy jeszcze do Loando, firma zatrudniała około 30 osób. Byliśmy bardziej jednym zespołem, jednym teamem. Pracowaliśmy w jednym dużym pomieszczeniu, więc byliśmy dosyć blisko siebie. Pracowaliśmy tylko na rynku polskim. Dzisiaj Loando Group to zespół ponad 100 osób, 106 rynków, cały ekosystem działalności wielu spółek. Loando Group tak naprawdę to zawdzięczam swój cały duży rozwój w ciągu swojej 17-letniej kariery zawodowej, pomimo że tak naprawdę minęły mi dopiero 3 lata pracy w Loando Group, ale tak naprawdę 3 najintensywniejsze lata mojej pracy. Można powiedzieć, że rosłem razem z naszą organizacją. Nauczyłem się w Loando Group prowadzenia wielu projektów naraz. Myślę, że nauczyłem się priorytetyzowania zadań, dzielenia pracy w poszczególnych zespołach, zarządzania sprzedażą w międzynarodowej firmie, bo takiego doświadczenia wcześniej nie posiadałem. W firmie opartej o wielokanałowość sprzedaży, czyli tak naprawdę w dużej mierze zdalnego zarządzania sprzedażą, nie tylko w Polsce, ale i za granicą. To cenne umiejętności, a przecież to jeszcze nie koniec. Jak bardzo zmieniła się Twoja rola w firmie po objęciu obowiązków CSO? Udało się to płynnie zrobić, ponieważ rozwijałem się, tak jak już wcześniej powiedziałem, razem z grupą. Objęcie nowego stanowiska wiązało się bardziej z przebudowaniem całego zarządzania w całej organizacji. Zbudowaliśmy na nowo obszary w firmie, zmieniliśmy kompetencje w zarządzaniu poszczególnymi tymi obszarami, a więc wiązało się to przede wszystkim ze zmianami strukturalnymi. A że to praca z ludźmi, no to tak naprawdę trzeba było przekonać ludzi do tego, że idziemy w dobrym kierunku, dlaczego robimy, jaki jest cel długoterminowy w tych zmianach. Tak? Obecnie funkcjonuje to bardzo sprawnie. Z perspektywy czasu uważam to za sukces swój i moich kolegów, z którymi to przeprowadzaliśmy. A co według Ciebie jest najtrudniejsze w pracy szefa sprzedaży? To ciekawe pytanie. Przede wszystkim ja osobiście nie lubię chyba słowa najtrudniejsze. Ja lubię wyzwania, tak? Dlatego dla mnie nie ma rzeczy niemożliwych. Tak sobie przynajmniej to tłumaczę i całe moje życie chyba jest tak przypisane. Nie lubię właśnie słowa najtrudniejsze. Może zadam to pytanie, może inaczej odpowiem trochę na to pytanie, czyli nie najtrudniejsze, a co mi przeszkadza, tak? Może to będzie dobry tor, czyli tak naprawdę co mi przeszkadza. Na pewno przeszkadzają mi sytuacje, w którym na przykład dopinamy bardzo ważny projekt, u ludzi pojawia się stres może wywołać jakiś chaos, wtedy trzeba bardzo szybko reagować, tak? A że to praca z ludźmi, więc tak naprawdę trzeba być blisko tych ludzi, trzeba ich umieć słuchać, trzeba umieć reagować na to wszystko, więc tak naprawdę to jest chyba dla mnie najtrudniejsze, że już mówię o tych trudnościach, to, że to jest też praca z ludźmi, tak? Każdy człowiek jest inny, więc to jest oczywiście najpiękniejszy element tej pracy, ale również najtrudniejszy. Myślę, że sobie bardzo dobrze z nim radzę. Pracuję w fintechu. Fintech to dynamizm i szybki, tak? Mamy to wpisane w DNA naszej firmy, więc trzeba się tego po prostu nauczyć. Okej. Ciekawi mnie, jak powinna wyglądać modelowa współpraca działu sprzedaży z innymi prężnie funkcjonującymi oddziałami w firmie. Czy możesz pokrótce wyjaśnić te kwestie? Tak, jak najbardziej. To wydaje się, że to z jednej strony bardzo proste, a z drugiej strony bardzo trudne zadanie. W naszej organizacji postaraliśmy się o to, aby wprowadzając wcześniej wspomniane już zmiany strukturalne, wydzielić obszary i ludzi za nie odpowiedzialnych.
funkcjonujemy ze sobą bardzo dobrze, bo rozmawiamy ze sobą. Ludzie spotykają się, rozmawiają, informują się, na jakim etapie jest projekt, gdzie potrzeba wsparcia. To wydaje mi się jest też klucz do sukcesu. Wydaje mi się, że dodatkowo żyjemy nie tylko pracą. Tak? Jak już powiedziałem wcześniej, pracujemy ze sobą, to praca z ludźmi. W związku z tym bardzo często wychodzimy ze sobą poza ramy pracy, spotykamy się prywatnie i poznajemy, co również ułatwia nam później komunikację między sobą i ułatwia w prowadzeniu działów czy oddziałów właśnie w firmie. A na jakich celach będziesz się skupiał w najbliższym czasie? Zawsze stawiałem sobie wysoko poprzeczkę. Myślę, że Lando Group też, znowu powtórzę to jeszcze raz, ale w DNA swoim też ma wpisane wysoką poprzeczkę. Więc tak naprawdę cele mamy bardzo wysokie. Nie tylko ja swoje prywatne, ale też jako organizacja mamy te cele bardzo wysokie. Przede wszystkim chcemy ciągle rosnąć. Zarówno ja osobiście, jak i cała organizacja. Dzisiaj skupiamy się na 6 rynkach, natomiast jeszcze w 2019 roku chcemy wejść w kolejny rynek, a w 2020 jeszcze w następne rynki. Więc na pewno jest to rozwój międzynarodowy, ale też tu na miejscu. Tak? Chcemy, żeby nasza organizacja była jeszcze sprawniejsza. Na pewno dzisiaj wprowadzamy zmiany dotyczące sposobu jeszcze zarządzania wewnątrz zespołowego, żeby jeszcze szybciej móc reagować na zmiany. Szykujemy się na większą liczbę projektów. To są takie cele, które stawiamy sobie na koniec tego roku i na przyszły 2020 rok, czyli dynamiczny rozwój i niezapomnienie też, w którym miejscu jesteśmy i jaką jesteśmy otwartą i fajną organizacją. W drugiej części podcastu porozmawiamy o tym, jakie umiejętności musi posiadać osoba zajmująca się sprzedażą, jak powinna przebiegać rekrutacja do działu sprzedaży oraz w jak dużym stopniu szkolenia wpływają na rozwój handlowca. Handlowcy zwykle wykorzystują różne techniki, aby skutecznie sprzedawać swoje produkty czy usługi. Mógłbyś wymienić kilka takich metod i wskazać, które z nich są najlepsze? Myślę, że będę mógł pomóc odpowiedzieć na to pytanie i wymienić rzeczywiście takie metody. Czasem mówi się, że handlowcem trzeba się urodzić. Ja uważam, że tak jest. Moje oczywiście prywatne zdanie, ale myślę, że właśnie w tym jest też clue. Dlaczego? Bo trzeba to kochać, tak? Handlowanie to gra, sprzedaż to zawód, jak każdy inny. Dobry handlowiec na pewno powinien być komunikatywny i to stawiam na pierwszym miejscu. Przecież handlowanie tak naprawdę odbywa się podczas spotkań, podczas rozmów, więc ta komunikatywność jest dla mnie osobiście, jeżeli dobieram ludzi do swoich zespołów, jest priorytetem, jeżeli mówimy o handlowcach. Tak? Na pewno trzeba wykazać się dużą systematycznością i nastawieniem na cel. Dlaczego? Ponieważ bardzo często w sprzedaży słyszymy słowo nie. No i żeby tak naprawdę dojść do celu, który sobie wyznaczamy, czyli tak naprawdę do finalizacji tej sprzedaży, trzeba być zdeterminowanym. Tak? A determinacja. Cierpliwym też. Tak, myślę, że też cierpliwość jest istotnym elementem i ona się wpisuje w tą systematyczność i nastawieniem na cel. Cierpliwość, o której powiedziałeś, to też cecha, którą myślę można w sobie, a nawet trzeba, jej się trzeba nauczyć. Myślę, że jako osoby młode, a też fintech to generalnie dużo ludzi młodych, no to ludzie niecierpliwi. Ciągle za czymś dążymy za zmieniającym się światem. Więc cierpliwość to dobra cecha, o której wspomniałeś i ona się wpisuje w tą komunikatywność, systematyczność, nastawienie na cel. Mogę powiedzieć o swoim problemie, który ja miałem i podzielić się ze słuchaczami. Ja miałem zawsze problem właśnie ze słuchaniem, tak? Ponieważ ja jestem osobą, która dużo mówi i wydawało mi się, że potrafię słuchać, natomiast raczej zagadywałem swojego kontrahenta na spotkaniach, a mało słuchałem i dużo walczyłem ze sobą, żeby się tego nauczyć. Wydaje mi się, że się nauczyłem tego, dalej dużo mówię, ale kontroluję się. Jednym z takich sposobów, w którym mogę się podzielić, to było po prostu mówienie na głos słowa kropka. W momencie, kiedy kończę zdanie, wymawiam to słowo i wiem, że więcej nie powinienem już mówić. To jest moja jakaś metoda na to, żeby radzić sobie z problemem, który miałem.
Okej, dużo już właśnie wymieniłeś takich technik sprzedażowych, które stosujesz, ale czy mógłbyś jeszcze powiedzieć coś, co obecnie jakby masz doświadczenie, dużo lat, coś, co stosujesz? Jaka technika jest dla Ciebie może najważniejsza? Albo kilka takich technik? Jasne. Znaczy to, że dużo lat za mną, to mam nadzieję, że jeszcze wiele przede mną i przed nami, przede wszystkim w grupie Lando. I chciałbym, żebyśmy za kilka lat nagrywali kolejne podcasty i patrzyli, jak to wszystko się zmieniało z perspektywy czasu. No ale rzeczywiście, myślę, że jakimś doświadczeniem mogę się już podzielić. Poza tą komunikatywnością, o której już wspomniałem przed chwilą, wydaje mi się, że bardzo ważną taką cechą, może nie jest ona techniką samą w sobie sprzedaży, ale na pewno cechą, którą powinien posiadać również każdy handlowiec, to jest ciekawość świata. Dlaczego? Ponieważ w sprzedaży napotykamy na różne osoby. W związku z tym musimy być ciekawi świata, żeby zagłębiać wiedzę z różnych dziedzin. Te dziedziny potem pomagają nam w tych rozmowach, możemy przełamywać różnego rodzaju bariery, jesteśmy w stanie kogoś nowego poznać, potem te znajomości też nam pomagają otwierać kolejne drzwi czy okna, bo jak to się mówi, jak nie drzwiami, to oknem możemy wejść do partnera. Dla mnie osobiście jeszcze taką cechą czy techniką, która pomaga w sprzedaży, jest technika bycia sobą. To moja autorska i własna jakby technika, ale technika bycia sobą. Myślę, że nic nie przekonuje i nie pomaga nam w sprzedaży i handlowaniu, jak po prostu bycie sobą. Wielu pracodawców zatrudnia handlowców na podstawie kompetencji, doświadczenia i umiejętności. Inne firmy podczas rozmów kwalifikacyjnych proszą kandydatów o odegranie roli sprzedawcy w inscenizowanej scence, która ma na celu pokazanie, jak zachowa się w stresującej sytuacji z klientem, jakie przedstawi pomysły i jak wykorzysta techniki sprzedażowe. Który sposób na znalezienie prawdziwego talentu w tej branży jest lepszy? To myślę, że temat na nie tylko jeden, ale na wiele w ogóle podcastów, to oddzielny temat, tematyka w ogóle rekrutacji i HR-u i potem w ogóle zarządzania jakby kapitałem ludzkim w firmie, to bardzo ważny element, tak jak już wcześniej wspominałem, nie tylko jakby w sprzedaży, ale w każdym z innych działów pracujemy z ludźmi, więc na tych ludzi trzeba też dobrze zadbać, żeby oni chcieli razem z nami dalej współpracować i rozwijać się razem z organizacją, nie odchodzić do innych firm, nie podejmować wyzwań gdzie indziej, tylko tutaj u nas. Natomiast jeśli mówimy o samej rekrutacji, no to oczywiście dzisiaj w grupie Lando mamy HR Team Leadera, który też w jakiś sposób wspiera nas w tym procesie rekrutacji. Ale jeżeli pytasz o moje odczucia, jeśli chodzi o samą rekrutację, no to po pierwsze na pewno nie ma złotego środka. To nie odkryje Ameryki i myślę, że każdy to powie, że tego złotego środka w rekrutacji nie ma. Natomiast clue jest, kogo rekrutujemy i gdzie, bo każdy dział sprzedaży jest też inny. Inaczej rekrutujemy, inaczej rozmawiamy z kandydatem, jeżeli szukamy do sprzedaży bezpośredniej face to face. Inaczej rekrutujemy telemarketera do rozmowy telefonicznej. Inaczej rekrutujemy kogoś, kto obsługuje klienta detalicznego. Inaczej rekrutujemy, jak ktoś sprzedaje produkty dla klienta biznesowego, tak? Małej firmy czy dużej firmy. To wszystko od tego zależy. Natomiast tak naprawdę to, co poruszyłeś istotnego i do czego chciałbym się odnieść w tym pytaniu, to, że odgrywane są różnego rodzaju scenki, pytania. Ja przyznam się szczerze, że jak dochodzę już do rekrutacji konkretnego kandydata do pracy, nigdy nie odgrywam sztucznych scenek. Dla mnie to są sztuczne zachowania i one nie odzwierciedlają w 100% tego, co tak naprawdę dany kandydat sobą reprezentuje. Dzisiaj też w dobie internetu czy prasy, książki, tak naprawdę te wszystkie scenki są rozpisane i tak naprawdę jeżeli mamy dobrego kandydata, to on się świetnie przygotuje merytorycznie, ale potem i tak życie go zweryfikuje. Dlatego może, żeby jakby też nie przeciągać tego pytania Ale czy to jest, Marcin, może to jest trochę taki element dodatkowy w rekrutacji, że jakby kandydat ma umiejętności, to doświadczenie, kompetencje, żeby być świetnym handlowcem, ale ta scenka dla pracodawcy byłaby pewnego rodzaju takim potwierdzeniem tego wszystkiego, co znajdziemy w CV. I co o tym myślisz? To jest forma takiego potwierdzenia, ma rację bytu, czy nie?
Myślę, że po części może mieć oczywiście potwierdzenie, tak samo jak potwierdzenie mogą być referencje, może być zweryfikowanie w ogóle gdzieś na rynku danej osoby i takie rzeczy oczywiście gdzieś tam są, tak? Natomiast ja kieruję się jednak tym, co ktoś reprezentuje sobą jako on, tak? Jeżeli przychodzi do mnie Jan Kowalski, to patrzę, co reprezentuje sobą Jan Kowalski. Oczywiście to całe jego background w CV, to wszystko jest bardzo ważne i na tej podstawie też pewnie wybieramy w ogóle osoby do tego, że z kimś się spotykamy i rozmawiamy. Natomiast ja też bardzo dużo, bo mi ktoś dał kiedyś szansę, dosyć szybko jako młodej osobie, i my też tutaj w organizacji też dajemy szansę. Też jakby potrafimy uczyć ludzi, potrafimy pracować z tymi ludźmi. W związku z tym dajemy szansę ludziom bez doświadczenia. Mamy również program praktyk, stażów w firmie i wiele osób młodych zostaje w naszej organizacji. Okej. Wiem, że na przestrzeni lat uczestniczyłeś w wielu szkoleniach sprzedażowych. W jak dużym stopniu takie wydarzenia wpływają na rozwój handlowca? Pewnie bez szkoleń nie byłbym w tym miejscu, w którym jestem. To mogę od tego zacząć. Natomiast dobre pytanie, dlatego że potrafię je dosyć dobrze zrozumieć. Dlaczego? Dlatego, że sam również skończyłem szkołę trenerską i nie tylko uczestniczę w szkoleniach, ale również je prowadzę. Oczywiście mam na to mało czasu i jakby tych szkoleń nie jest zbyt dużo, bo jednak sprzedaż u mnie przewyższa jakby ale to sprzedaż to moje życie, więc sprzedaż to moje serce, więc trudno by mi też było przejść do pracy takiej typowej trenerskiej. Natomiast dlatego być może lepiej potrafią to zrozumieć. Jak najbardziej w każde szkolenie coś wnosi. Ja zawsze trochę śmiejąc się, na przekór wszystkim osobom, które ja szkolę osobiście, mówię, że z każdego szkolenia trzeba coś wynieść. Jeden wynosi wiedzę i rzeczywiście dzięki tej wiedzy jest pewnie lepszy, a inny wynosi po prostu długopis. No i też dzięki temu długopisowi może jakiś cel osiągnąć, więc z każdego szkolenia na pewno trzeba coś wynieść, natomiast jest to bardzo ważny element, szczególnie w działach sprzedaży, aby szkolić i w tych szkoleniach uczestniczyć aktywnie. A jakie są najczęstsze błędy popełniane w sprzedaży? Myślę, że to mój błąd, który już też wymieniłem i patrząc z perspektywy też konsumenta, ponieważ wszędzie, gdzie nie jesteśmy, napotykamy się ze sprzedażą, tak? Pomimo, że dzisiaj dużo rzeczy kupujemy w internecie, to wciąż coś kupujemy, jesteśmy uczestnikiem elementów sprzedaży, tak? W związku z tym ja sam obserwuję na rynku tego braku umiejętności słuchania, tak? Czyli tak naprawdę ja często mówię, czego potrzebuję i wchodzę ze sprecyzowaną rzeczą do kupienia, a tak naprawdę dostaję zupełnie coś innego. Tak? Propozycje oczywiście, bo nie kupuję tego, bo mi to nie jest potrzebne. Chyba że jest dobry sprzedawca i rzeczywiście potrafi mnie do tego przekonać. Wtedy takiego sprzedawcę chętnie widzę w swoim zespole. Ale na pewno to, odpowiadając na Twoje pytanie, po pierwsze to brak umiejętności jakby słuchania, a drugi, wydaje mi się, że jest to to, co mnie osobiście też boli i uderza, to brak wiary w produkt, który sprzedaję, brak zrozumienia tego produktu, czyli też być może brak kompetencji sprzedażowych, brak poprawnego wyszkolenia, ale ci ludzie być może nie wierzą często w swój produkt i przez to po prostu są tylko i wyłącznie nawet nie są doradcami, nie są sprzedawcami, tak naprawdę są osobami, które pracują na kasie, czyli tak naprawdę finalnie kasują od Ciebie pieniądze, a w żaden sposób nie pomogły Ci w podjęciu decyzji. Z trzeciej części naszej rozmowy dowiesz się, jak wygląda praca CSO i działu sprzedaży w dynamicznie zmieniającym się sektorze fintech. Teraz chciałbym z Tobą porozmawiać na temat sektora fintech, na którym obecnie prowadzisz działania. Czym wyróżnia się ten rynek? Fintech to przede wszystkim pewnie przyszłość, tak? Bo tak naprawdę sektor samego fintechu koncentrujemy w branży finansowej. Czym on się wyróżnia? Dobre pytanie. Szukam na nie trochę odpowiedzi, bo to znowuż jest bardzo szeroki wachlarz tego, co my robimy. Ale myślę, że mogę to porównać do takich swoich dziecięcych marzeń, czym się wyróżniamy. Zawsze chciałem być lekarzem. Dlaczego? Dlatego, że nie potrafiłem ładnie pisać, więc już od małego mama mi mówiła, będziesz lekarzem, bo bazgrolisz jak lekarze na receptach. No ale właśnie, lekarz też zmienia świat, próbuje leczyć chorych ludzi itd. My w fintechu
również pomagamy spełniać pewne marzenia, tak? Bo rzeczywiście z jednej strony pomagamy klientom finansować ich potrzeby, ale to nie jest tylko i wyłącznie ten jeden cel. Przede wszystkim też celem jakby całej branży fintechu to też branża edukacyjna. My poprzez to, że docieramy szybciej i do dużo większego grona jakby klientów, potencjalnych klientów, odbiorców, również edukujemy cały rynek, tak? Jeżeli działamy w branży typowo finansowej, pożyczki, kredyty, no to nie chcemy, żeby klienci brali te pożyczki bądź kredyty w emocjach, pod wpływem emocji, żeby nie były to jakieś nieprzemyślane decyzje, więc oprócz samej sprzedaży koncentrujemy się właśnie na też edukacji i tym wszystkim. Okej, ale chcę Cię jeszcze właśnie dopytać, jak wygląda Twoja praca w tym obszarze pod względem właśnie sprzedaży, jeżeli mógłbyś się podzielić z naszymi słuchaczami? Jak najbardziej, no właśnie to jest też trochę to, o czym powiedziałem, czyli tu zdradzam kawałek swojej pracy, bo wydaje się, że wszyscy myślą, że sprzedaż to właśnie, no to tylko sprzedać. No właśnie nie, poruszyłem element edukacji, więc siadamy zespołowo i bardzo często myślimy, ważna jest sprzedaż, jedna jest tym elementem bardzo istotnym i tym na co dzień się zajmuję i usprawniam procesy, badam potrzeby klienta, sam w tym uczestniczę, sam jestem konsumentem, sam jak wprowadzamy jakieś udogodnienia, to pierwszy biorę udział w testowaniu, żeby wiedzieć, czy to rzeczywiście spełnia te oczekiwania, więc to jest element tej mojej pracy, no ale z drugiej strony właśnie, to zastanawiamy się, jak jeszcze temu sektorowi całemu możemy pomóc, temu naszemu klientowi, stąd ta edukacja, na którą kładziemy taki wielki nacisk. Zmiany w tym sektorze z pewnością następują dość szybko, zresztą o tym wspominałeś. Jak wpływa to na funkcjonowanie działu sprzedaży? To już pewnie, tak jak powiedziałem wielokrotnie, to przede wszystkim ta innowacyjność, ta szybkość zmian, tak jak powiedziałeś. Chodzi tak, mi też o reagowanie jakby działu sprzedaży, Twoje reakcje, bo to czasami może być nieprzewidywalne, prawda? Z tygodnia na tydzień mogą się stać rzeczy, o których byś nie pomyślał. Tak, znaczy przede wszystkim praca w sprzedaży, ale też w sektorze, o którym wspomniałeś, to jest w ogóle pasja, to jest część i chęć uczestniczenia w czymś dużym. W związku z tym myślę, że to nam zajęło jakiś czas, ale przede wszystkim nauczyliśmy się reagowania też tak szybko na zmiany. Ludzie wiedzą, że tak naprawdę muszą być dostępni do tych zmian i w momencie, kiedy wchodzi coś nowego, a wchodzi codziennie. My codziennie rano budzimy się i nie wiemy, co nas zaskoczy. To jest też oczywiście bardzo fajne i jakby ten dreszczyk adrenaliny, z którym codziennie rano się budzimy, jest fajny. Natomiast czy to pomaga, czy przeszkadza właśnie w funkcjonowaniu działu sprzedaży? Mi osobiście wydaje się, że to pomaga, dlatego że nie powstaje rutyna. Bo znowuż, jeżeli mówilibyśmy o błędach w sprzedaży i o tym, jak w zarządzaniu zespołach, no to jest rutyna, która też przemija się gdzieś tam pomiędzy ludźmi i tak dalej. Tu nie ma mowy o rutynie. Codziennie dzieje się coś nowego, więc ja osobiście uważam, że to jest ogromny plus i mi to pomaga. Okej. Wielu ekspertów twierdzi, że fintech już zrewolucjonizował rynek finansowy w Polsce. Jakie jest Twoje zdanie na ten temat? Ciekawe pytanie, bo wywodzę się z rynku tradycyjnego, więc ja miałem okazję przez kilka lat też pracować w takim zwykłej sprzedaży naziemnej, w bankowości i rzeczywiście od 7 lat pracuję w fintechu. I oczywiście w 100% zgadzam się z tym twierdzeniem, że fintech zrewolucjonizował rynek finansowy nie tylko w Polsce, ale generalnie na świecie. Miałem możliwość obserwowania właśnie tego rynku tradycyjnego i on jest cały czas mocny jakby w sprzedaży, szczególnie właśnie w Polsce, bo widzimy to zarówno po placówkach bankowych czy biurach ubezpieczeniowych, ciągle jakby klienci korzystają z tego źródła jakby kupowania swoich usług i spełniania swoich jakby potrzeb. Natomiast cały ten technologiczny rozwój rynku rewolucjonizuje nas dlatego, że dochodzi szybkość, łatwość, możemy to zrobić w każdym dowolnym momencie, w każdej godzinie, więc no tak naprawdę potwierdza się to, że rewolucjonizuje to nie tylko rynek finansowy, ale jakby całość sektora, nie tylko w Polsce, ale na świecie.
To było już ostatnie pytanie. Dziękuję za rozmowę. Szkoda, że tak krótko, ale mam nadzieję nie ostatni raz. Również dziękuję Też mam za taką rozmowę. nadzieję. Pozdrawiam wszystkich. Dziękuję Dzięki. bardzo. Chciałem też podziękować słuchaczom za poświęcony czas i zachęcam do subskrybowania naszego kanału na YouTubie oraz śledzenia profilu na LinkedInie. Do usłyszenia w kolejnych podcastach.